Toby King nagrał mi pierwszą głosówkę. Ciebie nie stać, frajerze, nawet na takie Lamborghini podróbę. To się jeszcze okaże. Trochę z uśmiechem można patrzeć na człowieka, który za klasyka uważa Poloneza Caro, ale to jest samochód, do którego trzeba taczkę pieniędzy włożyć i to jest mało, trzeba jechać po przyczepę, niestety, do miasta i włożyć przyczepę pieniędzy. Jestem Sebastian, 33 lata, może już trochę wybrakowany, ale nadal mam wszystkie zęby. Sztuczne, co prawda, ale są. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Co oznacza dla mnie inwestuj w klasyki? To znaczy, to jest taka inwestycja, która nigdy się nie zwraca. A macie zrobiony wydech? To jest czwarta rura. Nie leci z niej, wyobraźcie sobie, nie leci z niej, ale paliwo se trochę cieknie, trochę. To jak w Wilku z Wall Street było, że to jest Fugazi, tak? You know what Fugazi is? No, Fugazi. It's a fake. To mniej więcej jest inwestycja w klasyki, bo ty wydajesz te pieniądze i mówisz, ale to była świetna okazja, bo kupiłem coś za 2000, za 12 tysięcy, za 20 tysięcy, za 200 tysięcy, bo to będzie warte pewnie za 20 lat więcej, ale ty nigdy tego nie sprzedasz. To naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki samochody, które się sprzedały. I z zyskiem jeszcze się sprzedały, bo nawet te, które już faktycznie nawet ich wartość wzrosła jakimś cudem, to one i tak, a jeszcze niech rok poczeka, a jeszcze na emeryturę, a jeszcze nic nie robię. No to jest taka inwestycja mniej więcej. Nigdy nie zainwestowałem w klasyki. W klasyki mam tu na myśli auta z lat, nie wiem, 50., 60. czy 70. nawet. Bardziej ta motoryzacja, no ja jestem w takim wieku, że ta motoryzacja lat 90. i przełomu 2000 to jest, ale to jeszcze nie są klasyki, chociaż już niektóre gdzieś tam miano klasyka mogą mieć, gdzieś tam jakieś Golfy jedynki, jakieś Polonezy już powoli, przecież maluchy, więc gdzieś to tam mi chodzi po głowie. No, oglądałem się Patryka Mikiciuka i teraz może jakąś motorynkę sobie kupię, jakąś WS-kę taką do garażu wstawić, taką inwestycję sobie poczynić. Nie wiem, coś z tego wyjdzie. Raz zainwestowałem w Youngtimera, nazywał się Opel Calibra. Jest wszystko zrobione. Dzięki tym 11 odcinkom mam nadzieję, że dla was też to jest jakaś lekcja. I to była inwestycja nieudana, ale wiele mnie nauczyła. Minus 5 lat życia, ale doświadczenie jak na 15 lat życia. Dla mnie auta klasyczne to są te samochody, które no, nie mają może tych wszystkich bajerów, takich lat, jak już te digitale wchodziły, te kadety, to jeszcze chyba nie są dla mnie klasyki. To są chyba jeszcze youngtimery, się tak ładnie mówi. Czyli te samochody, które są z poprzedniej epoki, ale jeszcze no, na tego klasyka chyba jeszcze nie zasługują. Ale no, wyjątkiem są na przykład takie auta, które już w produkcji były stare, czyli Polonezy na przykład. 80 na godzinę! Bo te samochody, one siłą rzeczy się stały klasykami, bo auta produkowane w latach 60., które nie miały ABS-u, które nie miały wspomagania. Okazuje się, że Polonez też nie ma ABS-u, a był produkowany do 2001 roku. Trochę z uśmiechem można patrzeć na człowieka, który za klasyka uważa Poloneza Caro, no ale już Borewicz, no to już można przyjąć, że jest to klasyk w jakiś sposób. Co zresztą ceny mówią na znanych portalach, że to są jednak już klasyki. No dla mnie Polonez, nawet Borewicz z okrągłymi lampami klasykiem nie jest. Może będzie za 5 lat, być może gdy będziemy to oglądać za jakiś czas na YouTubie, to wtedy to już będzie klasyk. Dla mnie klasyk to jest taki na przykład Fiat 500, czyli nie maluch, ale już Fiat 500 tak. Warszawa to jest dla mnie klasyk. No jakieś takie stare Mercedesy. O, to jest klasyk, a to nie jest klasyk. Ciężko mi się w tę skórę człowieka żyjącego w PRL-u trochę wślizgnąć, bo no ja jestem pierwszy rok w wolnej Polsce urodzony, 90 rok, więc ciężko mi się odnaleźć w tej rzeczywistości, która wtedy była, bo ja tylko mogę z opowieści wiedzieć, że się stało w kolejkach, że nic nie było, że był ocet słodki i było super, ale no staram się gdzieś to zrozumieć, że Fiat 126P, którego ja nienawidzę szczerze, z całego serca, był wtedy symbolem wolności i tego, że można było gdzieś nad to morze jechać i z rodziną na wakacje, bo to było lepsze niż rower, bo to było lepsze niż koń z wozem. Więc ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, natomiast no, w takim
porównując to, co było w PRL-u z motoryzacją, która istniała już wtedy, bo nie wiem, Formuła 1 istnieje od nie wiem, 60 lat i były różne technologie i Ford GT przecież i Le Mans i tak dalej i z tym jak zestawiamy tę motoryzację na tych lat 60. i 70. z tym, co u nas było w latach 70., no to jest taka przepaść, że ciężko jest to w ogóle porównywać. I ja bym mógł powiedzieć tak buńczucznie, że to było gówno i nie da się tym jeździć. No ale też na realia, które tutaj były, no to trzeba przyznać, że i tak robiliśmy, co mogliśmy, żeby u nas jakakolwiek była cywilizacja. Ja bardziej, z racji tego, że jestem młodszy trochę od tych użytkowników, te auta z lat 90., czyli to, co dla tego pokolenia paradoksalnie było gównem, czyli te wszystkie Vectry, Kadety, Audi i tak dalej, to dla mnie to jest ta motoryzacja, która była fajna i do której te nowe samochody się przyrównuje, tak? Czyli fajnie, jak już jest wspomaganie kierownicy, no w Polonezie tego nie było, no to znaczy, że dla mnie tak Polonez jest trochę gorszy przez to, że technologicznie wiem, że samochody w Ameryce w latach 60. czy 70. miały automatyczne skrzynie biegów, elektryczne szyby, wspomaganie i tak dalej i można było to technologicznie zrobić. Ale na realia, które tutaj były, które ja mogę sobie tylko wyobrazić, bo nie żyłem w tych czasach, no to było coś. To było, na głowę nie padało, w miarę grzało w ręce, w miarę było tutaj coś widać. Każda technologia wtedy była lepsza niż to, co mogliśmy mieć na co dzień. Najlepszy i najgorszy samochód, do którego bym wrócił. No teraz też mi ciężko jest o tym mówić, bo jeździ się trochę innymi samochodami. Ale no wiadomo, Opel Omega to jest samochód i to też jest paradoks, bo z jednej strony mówię, że motoryzacja PRL-u była tragiczna i źle się jeździ tymi samochodami, a z drugiej strony Opel Omega to też jest technologiczny słup po prostu i cep i tam też no, ten samochód się kiepsko prowadzi. Przed Państwem samochód, który w Polsce nadal jest trochę znany. Nie będę mówił dzięki komu. No nie jest jakiś super bezawaryjny, ale no w tym samym czasie wychodziło, nie wiem, BMW 39 czy Mercedes E-klasa, który był o wiele bardziej zaawansowany technologicznie. Tam pod spodem, bo tutaj elektronika w Omedze to też zawsze był kolorowy wyświetlacz, tam klimatronik i tak dalej. Natomiast chyba nie było złych samochodów, w sensie takim, że każdy ten samochód, o którym ja opowiadałem, ma coś w sobie, bo nawet Deutico, które no absolutnie nie ma nic w środku, ale z tego co ja pamiętam zawsze Tico miało świetne grzanie. Po prostu tam szło na krótki rękaw w zimę jeździć, bo było małe, a te nawiewy były dosyć duże i ta nagrzewnica w miarę dawała. No i ten silnik po prostu nie do zabicia, 3-cylindrowy. I teraz się tak trochę mówi, że downsizing, że 3 cylindry, że jak to Yaris GR czy Corolla GR gdzieś tam ma 3 cylindry. A Tico też miało 3 cylindry i było wolnossące i 900 i jeździło i to się w ogóle nie psuło, więc i dla mnie na przykład takie Tico czy Deumatis jest lepsze niż powiedzmy ten Polonez, bo ma jednak trochę tej technologii więcej, a mimo wszystko jest tak samo proste i tak samo bezawaryjne i tak samo gdzieś tam mniej więcej rdzewiejące, ale technologicznie gdzieś te samochody były bardziej dopracowane, więc tak naprawdę chyba nie ma złego samochodu. Nawet ten Opel Tigra, który łamał zagłówki z tyłu głowy ludziom, którzy siedzieli z tyłu, który robił takie ciśnienie, że jak się zamykało tylną klapę, tą szybę, to wywalało drzwi i później taki czujnik został zamontowany, że się drzwi uchylały. Zresztą nie tylko klapa powoduje dziwne zachowanie powietrza w kabinie, bo nawet drzwi zajmujące połowę powierzchni kordoserii przy trzaśnięciu sprawiają, że w środku słychać tępy huk. Ja się z wielu samochodów śmieję po prostu. W sensie takim, że ludzie uważają, że nie wiem, nienawidzę 46 na przykład. Bolid młodego wieśniaka ewidencjonowany 46 razy. A mam 3. Albo że nie lubię jakichś tam samochodów konkretnych, a no ja się po prostu z nich śmieję, trochę czasami się z tych użytkowników nawet bardziej niż z tych samochodów, no bo samochód niczemu winien, że ktoś mu tam zakłada jakiś zderzak z laminatu, jak na przykład Calibra, więc wszystkie są na swój sposób dobre. Tak jak o Maluchu możemy powiedzieć, że miał swój urok, to tak możemy o każdym Tico, Calibrze, Passacie, czy czymkolwiek innym powiedzieć coś dobrego i coś złego. To auto nudne i zaskakujące.
i zajebiste. Ślimacze jak zaloty nerda do dziewczyny i szybkie jak proces znikania płynu chodniczego, gdy padnie wam uszczelka pod głowicą. Samochód, który chciałbym mieć. No, chciałbym kiedyś spełnić swoje takie małe marzenie, nawet mając wypożyczalnię, żeby mieć wypożyczalnię jakieś Lambo. Może to być nawet Gallardo z pierwszego okresu produkcji, czyli będzie miało 50 lat na pewno. Lambo Gallardo, no tak prywatnie gdzieś tam się przymierzam do Supry, nowej Supry, bo uważam, że 4. generacja no to jest samochód klasyk już teraz chyba nawet, ale to jest samochód, do którego trzeba taczkę pieniędzy włożyć i to jest mało, trzeba jechać po przyczepę niestety do miasta i włożyć przyczepę pieniędzy, a nowa Supra jest taka... Toyocie. Mam jedną wypożyczalnię, ale to jest auto, które gdzieś tam zarabia, ale gdzieś tam prywatnie mi chodzi po głowie. Jak kiedyś będę miał 50 lat i będę miał dobrze prosperującą firmę, albo 2, albo 5, to takie GT3 RS na co dzień z dużym skrzydłem i jeździć tym na co dzień po prostu, to jest takie moje gdzieś tam marzenie, cel marzenie. Tak. Wygląda jak Volkswagen Garbus po wylewie i potrójnej chemioterapii na rumuńskim Uniwersytecie imienia Kreutzfelda Jakoba. To jest wzorem do naśladowania i wzorem auta sportowego. Redakcja magazynu Classic Auto oświadcza, że wie, że to nie jest GT3 RS. Moja najlepsza inwestycja to w ogóle nie jest moja inwestycja, bo to taka zewnętrzna firma to kupiła, Capral Car, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. I to jest dowód na to, że najlepsze inwestycje przychodzą znikąd, bo jak kupiłem Porschambo, czyli Porsche 924 przerobione na Lamborghini i to wcale nie przez Tobiego Kinga, tylko on już je takie kupił, to też jest ciekawostka, że to nie on je robił. To w ogóle wyszła głupota. W sensie takim, że ja przyszedłem sobie z garażu, odpalam sobie, przegląd internetu sobie robię, piję sobie kawkę i na forum, na grupie na Facebooku wyskoczył mi screen, że ktoś wrzucił to w komentarzu. Ja patrzę, mówię, to jest na tym znanym serwisie aukcyjnym niemożliwe. Wklepuję, patrzę, jest dodane godzinę temu, 1000 wyświetleń dopiero, czyli jakby na ten temat bardzo mało. Pierwsze co, od razu dzwonię do gościa. Dzień dobry. Odbiera starszy pan i mówi, że on w ogóle to mu stoi, że to już by tu trzeba zabrać. Ja nie będę nie jeździł. Rozumiem. Czyli co, no w sumie to lawetą by trzeba po to pojechać w takim razie. Lepiej tak, lepiej nawet. Kupiłem super inwestycję, ponieważ jest to samochód, który jeszcze chyba 5 lat temu był wystawiony za 85 000. Czyli już jest zysk. Za 12,5 tysiąca kupiłem legendę. Legendę polskiego internetu, legendę... No, to było dość niezwykłe, bo nie kupowałem tego z żadnym pomysłem jeszcze. Teraz już mam tam parę pomysłów, parę dróg, które tam mogę obrać, ale wtedy to było na zasadzie, jest ten samochód na sprzedaż, za nawet dobre pieniądze, w sensie takim, że jeszcze można to kupić, jeszcze może ludzie to obejrzą, jeszcze to może na zero wyjdzie. No obejrzało się petarda, to już jakby nie ma tutaj, bo tu ponad 1 200 000 wyświetleń ma ten film, więc to jest już w ogóle absurd. W dzisiejszych czasach na YouTubie to jest już naprawdę bardzo dużo. Do tego wyszedł super content, w sensie, że jeszcze na inne materiały, bo cała rozmowa z tym ojcem właściciela to jest w ogóle mem sam w sobie. Jego głos zachrypnięty i jeszcze te wstawki o Romach i tak dalej, i o Izraelitach, że tak powiem. To jest... I to właśnie przyszło tak z głupoty. W sensie jakby ktoś miał to zaplanować, no to by kosztowało pewnie 1000 złotych. I jeszcze pytanie, czy by się to akurat wstrzeliło. Być może to będzie moja pierwsza udana inwestycja w klasyka. Toby King nagrał mi pierwszą głosówkę. Ciebie nie stać, frajerze, nawet na takie Lamborghini podróbę. To się jeszcze okaże. Ta pierwsza głosówka była trochę podobna do tego, co nagrał na Sołtysika. Tylko mnie nazwał tam, nie wiem, jego nazwał Łysa Pało, a mnie tam nazwał, powiedzmy, nie wiem, Gruba Berto, powiedzmy. No ale tam szły, powiedzmy, jakieś niecenzuralne słowa, że nagrywamy jego ojca, że jego ojciec jest stary, schorowany, a my sobie z niego bekę robimy, że w ogóle po co to robimy. No ale później chyba jednak zrozumiał, że to nie było nic prześmiewczego, w sensie takim, że śmiejemy się z tego samochodu albo z jego ojca, tym bardziej. Zresztą z jego ojcem mieliśmy świetny kontakt i
widział, że nagrywamy, że mamy te kamery. Grał teledyski, na YouTube wstawił i w końcu wyjechał do Anglii, zostawił mi to dziadostwo. I to nie tu. 3 lata stało, dopiero ja patrzę, co się dzieje. Mówię, co z tym samochodem? A tata sobie go zabierze. No tak to jest w ogóle z klasykami, że ta cała ich wartość to nie jest ta technologia, nie jest to zawieszenie, nie jest ten silnik. Czasami tak, no jeżeli mamy do czynienia z Ferrari czy z Maserati, no to ten dźwięk silnika oczywiście, czy ta technologia ówczesna, natomiast cała siła w ogóle klasyków chyba właśnie jest w tym, w tej całej pamięci, bo nawet te maluchy czy te polonezy, no to nie kojarzy się dlatego, że to dobrze jeździło i że to dobrze się prowadziło, tylko dlatego, że pewnie większość z ludzi, którzy teraz mają po 40 czy po 50 lat, może swój pierwszy stosunek akurat odbyła w maluchu. I pewnie tak było. I pewnie jeszcze większość ludzi, którzy to ogląda, pewnie się w ogóle tam poczęło. I to z tego też wynika też ta nostalgia, te WS-ki, te motorynki, które się pchało przez pół wsi, ale one były fajne, no bo to był ten trochę synonim wolności i tego, co wtedy było. Więc trochę tak jest. Jest tak rzeczywiście, że ta wartość się bierze z czegoś, bo czy to jest maszyna do motorsportu, czy to jest klasyczny samochód, no to jest dlatego warty, bo ktoś tym jeździł, bo ktoś zdobył jakiś tytuł w tym, bo ktoś wsiadł do tego i zrobił jakąś dziwną sytuację, bo ktoś się o to oparł. I czasami samochód z, nie wiem, z jakąś obcierką jest więcej wart niż jakiś naprawiony, bo się okazuje, że nie wiem, Michael Schumacher na przykład tam przytarł swoim Ferrari i tam jest kawałek lakieru z jego Ferrari na przykład. I to jest właśnie ta trudność w doborze inwestycji w klasyku właśnie. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.